Kto jest autorem tej pięknej grafiki? Dowiecie się już za chwilę, a jest to naprawdę nie byle kto. Jest to postać znana w świecie wielu milionom ludzi. Za chwilę powiem Wam, kto użyczył tą piękną grafikę do mydła, bo to jest mydło Highgrove i też jest tutaj w tym opakowaniu jest olejek przed goleniem. Pięknie opakowane mydło, grafiki podobne tutaj i tu. Grafika to jest akwarela namalowana przez nie byle kogo, ponieważ jest namalowana przez jego królewską mość, króla Karola III. Kochani, on użyczył tą akwarelę, żeby stanowiła tło do woluty, do tego mydła. To jest ogród królewski, rezydencja też królewska, gdzie przebywa król Wielkiej Brytanii. Tak wygląda Highgrove. Tak jest pięknie to zrobione. Mydełko na bok. Zacznę może od olejku, bo olejkiem nawilżę twarz przed goleniem. Te rzeczy, olejek i mydło, podarował mi mój serdeczny kolega Karol Niedźwiadek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten taki drogi podarunek. Naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny. Nie wiem, jak Ci się zrewanżować. Naprawdę sprawiłeś mi wielki prezent, darując to mydło i ten wspomniany olejek. Olejek to jest 50 ml, zapakowany jest w szklaną buteleczkę. True Fit and Heal, producent mydła, producent tego olejku. Jest tutaj, skład jest podany na opakowaniu, nie będę Wam czytał. Ja przed goleniem zaaplikuję sobie na zarost, żeby już mi się zmiękczał. Zobaczcie, jak można dokładnie, precyzyjnie dozować. Może nawet bardziej dokładnie niż ten olejek, który jest True Fit and Heal, ten cytrusowy w szklanej buteleczce. Piękna rzecz, naprawdę. Zakręcam, odkładam na bok, bo to jest szkło, a umywalka też jest szklana. Trzeba uważać. Olejek o bardzo intensywnym zapachu. A zapach powstał jakby na podstawie, inspiracją do stworzenia tego zapachu dla twórców mydła i tych kosmetyków z tej linii był ogród Highgrove. Posiadłość króla i małżonki królewskiej. Mam wrażenie, że ten olejek jest bardziej tłusty niż ten olejek w plastikowej butelce. Dlatego dokładnie wycieram ręce. Pokażę Wam mydło. W ogóle papier jest taki jakby w dotyku jak skóra. To nie jest taki podłej jakości papier, to jest naprawdę doskonała jakość tego kartonu. Jak widać, twórcy zwrócili uwagę na wszystkie elementy. Wszystko jest ważne. Wyciągamy mydło. Patrzcie, nawet grafika jest wewnątrz pudełka. Grafika nawiązująca do ogrodu, no wybaczcie. Jestem już trochę zmęczony. Grafika nawiązuje do ogrodu, a tutaj jest cedr rosnący przed rezydencją. I tak też nazywa się bodajże obraz. Drzewo cedrowe w ogrodzie Highgrove. Piękne mydło w takiej miseczce z drewna, skromnie zaopatrzone
nazwę Korona Królewska, Trójkąt Hill, producent. Taka miska z drewna. Mydło jeszcze nie otwierałem, jest w pergaminie. Przy Was otwieram. Pięknie pachnie ten olejek. Za chwilę powiem Wam coś więcej na temat zapachu. Wyciągamy z pudełeczka, z kartonu. Zapach jest trochę mniej wyraźny niż olejku, ale to wyjdzie, reszta wyjdzie z pewnością w trakcie golenia, jak to mydło zwilgotnieje. Taka miska, pięknie to jest wykonane, polerowana. Wkładam do środka i zostaje mi jeszcze pół centymetra rantu na wodę. Ja zaleję mydło odrobiną wody w tej misce. Niech sobie namoknie. Dosłownie. Trochę. Wieczko na bok. Dzisiaj golę się kamisorii, którą użyczył mi, żeby Wam pokazać Michał. Mukazem 86. Kamisorii to jedna z piękniejszych kamisorii, jakie w ogóle miałem w rękach ostatnimi czasy. A miałem ich już też dosyć sporo. Kamisorii przyjechała w takim piórniku. Zobaczcie, widać upływ czasu. Jest podpisany. Tutaj zapewne podpisał się właściciel. Być może, że też tutaj na końcu jest data. Nie jestem w stanie odczytać tych kanji. Tak wygląda zabytkowy. Widać upływ czasu. To wszystko ma jakąś wartość. To trzymał w rękach kiedyś człowiek. Czy żyje, czy nie żyje, daj Boże, żeby żył. Kamisorii była zawinięta w taki papierek. W środku, tu w tym papierku jest jeszcze pergamin nasączony olejem, ale już ja nie otworzę, nie pokażę Wam, ponieważ przez upływ czasu on się rozpada mi w rękach. Są tutaj takie pieczęcie. Ja sobie zadałem trud, żeby znaleźć informacje, co znaczą. I tak, czytając od góry, miecz cesarski, bądź też wykonanie dla jakiejś osobistości, bądź też dla rodziny szlacheckiej. Dalej, co mamy? Daigoku, bezkonkurencyjny. To bezkonkurencyjny. Czyli ktoś, kto się podpisał pod tym, to miał świadomość tego, co pisze, mam nadzieję. Na końcu, na samym dole, zasłaniam Wam trochę swoimi palcami, specjalne wykonanie lub specjalny wybór. Taki zachował się, ta brzytwa była w tym papierku zawinięta i przyjechała właśnie w tym piórniku. Odkładam na bok. Dalej. To był opis tego papierku, w którym producent chwalił swój wyrób, a tutaj jest. To jest ta kamisorii. W ogóle przedstawię Wam, pokażę Wam, jak wygląda. Jest po prostu przepiękna. Strona omotę, zwróćcie uwagę, widzicie, w odbitym świetle prawie wcale nie jest zużyta, co świadczy o twardości tego metalu, o hartowaniu, o kuciu. Widzicie? Być może będziecie w stanie zobaczyć jeszcze tutaj rozwarstwienie Igane i Hagane, czyli stali i żelaza, przy samej krawędzi tnącej. Pewnie to nie będzie widoczne, bo jest bardzo cienka rysa oddzielająca to. Zwróćcie uwagę, że na grzbiecie tu są jeszcze ślady po młotku. To są tak zwane ślady pilnika. Na grzbiecie na niektórych brzytwach jest widoczne tutaj mniej. A tutaj od strony ura, patrzcie. To jest po prostu piękny wyrób. Krawędź tnąca jest idealnie prosta. Jest idealnie prosta. Ja podejrzewam, że ta brzytwa ma gdzieś z 70 lat. Lekko. Przepiękna brzytwa.
Jak na te starsze brzytwy kamisorii, właśnie taki kształt charakteryzował te starsze kamisorii. Tak wyglądające owijka z rattamu. Patrzcie, rattam jest zaopatrzony też, jest czerwony len. Widzicie to tutaj pod spodem? To jest ten len nie wiem, na jakimś patyczku widać splot, czerwony len pod spodem. Jaka piękna ozdoba. Tu już wytarte od palców. Wypadłoby mi już jedną kiedyś kamisorię łapałem w powietrzu. Tą bym chyba musiał zębami złapać, bo jest naprawdę, jak widzę, że jest cenna. W odbitym świetle tak wygląda. Patrzcie, blank. Jest przepiękna kamisorii. Naprawdę miałem kilka takich w ręku. Ona jest na równi piękna jak Orihi. Tu jest takie owinięcie, a tu jest owinięcie takie. Agresywne, bardzo agresywny kształt blanku. A jak goli, zaraz zobaczymy. Jest bardzo ładna. Chciałbym się nauczyć tak owijać kamisorii. Niestety, zobaczcie zakończenie tu. Jak jest przeciągnięty rattam. To jest milimetrowy rattam, bądź 1,5 mm. Nią się dzisiaj ogolę. A krawędź nąca jest, jak ją wycofałem na pasie, jest, kochani, idealnie aksamitnie równa. Tutaj nie czuć nic, żadnego zadzioru. Nawycuję ją jeszcze na ręce póki co. Podobną kamisorii, którą mi użyczył Michał, była podobna kamisorii ta, którą się pierwszą goliłem i może dzięki temu, że była tak świetna, to tak złapałem bakcyla. No, bakcyla to brzydkie słowo, a tak złapałem właśnie pasję do kamisorii. Wyłagodzimy po wecowaniu na pasie, wyłagodzimy trochę krawędź nącą. Krawędź nąca jest idealnie równa. Co ciekawe, z tej strony jest stal Hagane, i krawędź nąca przy wecowaniu zawsze będzie się pięknie błyszczeć. A natomiast Higane, żelazo, tutaj z tej strony, na krawędzi nącej, ile byśmy nie wecowali i nie ostrzyli na kamieniu, zawsze będzie matowa tutaj. Na pewno nie będzie mieć takiego połysku jak z tej strony, od strony Hagane. Dobra, dość marudzenia. Mydło już pewnie pochłonęło wodę. Jeszcze coś tutaj pływa. Jak angielskie mydło. Truth Hidden Hill. To musi być też angielski. No, fajnie zmiękło mydło po wierzchu. Musi być też angielski pędzel o fajnym balansie szorstkości i delikatności. Odrobina wody. No, już nie będę machał tutaj przed kamerą. Pozwolicie, że to zrobię. A czemu nie? Karolu, przyjacielu, sprawiłeś mi taki prezent, że ja po prostu chyba będę się golił od święta tym mydłem tylko. Zapach jest o wiele bardziej delikatny niż olejek. Bardzo stonowany. Jeszcze wody. To jest moje pierwsze w użyciu mydło Truth Hidden Hill, bo miałem kremy fajne, a mydło takiej twardej postaci pierwszy raz w życiu używam. Nigdy nie miałem okazji spróbować, a teraz w tak luksusowej wersji dzięki dobremu koledze mogę się ogolić tym mydłem. Bardzo delikatny zapach, bardzo delikatny, stonowany zapach.
Proszę. Już wylewa się poza miseczkę. Nabijemy solidnie. Tym bardziej, że niektórzy się zrażają, że mydło jest słabe, kupując mydło. Dlaczego? Dlatego, że akurat to jest potrójnie mielone mydło. Zanim nabierze w siebie wody, to czasami trudno jest tą pianę wydobyć przy pierwszym użyciu. Jak już potem mydło zmoknie, nabierze wody w miseczce, po pierwszym goleniu, drugie, trzecie golenie już powinno być naprawdę dobre. I dlatego niektórzy użytkownicy zrażają się, bo słabe mydło. Niekoniecznie. Tak na przykład były takie historie z mydłem Michel Sulfat. Dobra, pędzel nabity. Na ręce mam jeszcze sporo piany, która spłynęła mi z tej miseczki. Zapach zbliżony bardziej do mydła niż po prostu do takiego mydlanego zapachu. Olejek bardzo pachnie mocno, bardzo mocno pachnie. No, przy okazji spłuczę też miskę z nadmiaru piany. I odwrócę, żeby sobie schła i żeby odciekło mydło. Zaraz Wam pokażę, jak łatwo jest z takiej miski opłukać wodę. Proszę. Czyściutka. Mydło już się przykleiło, już nie wyleci. Nic się nie stanie. Widzicie? A nadmiar wody sobie spływa. To wszystko, te wszystkie niuanse są ważne, żeby zachować mydło w dobrej kondycji. I teraz odwrócone mogę odłożyć na bok, niech sobie odcieknie. A ja dalej pędzluję twarz. Zapach stonowany, o wiele bardziej delikatny niż olejek, a olejek ma zapach bardzo intensywny. Mydło jest inspirowane ogrodem królewskim, rezydencją króla, i w tym ogrodzie są takie rośliny jak właśnie ten cedr wspomniany też z obwoluty, z tej ładnej obwoluty z mydła. Są cyprysy. Cytrusy nie rosną, ale właśnie w tym mydle jest jakby wyczuwalne są cytrusy. Dla takiej świeżości. Zapach bardzo delikatny, a gdybym miał opisać zapach tego świetnego olejku, to tam jest uderzenie cyprysu. Jest cyprys, cytryna. I ten cedr, ale nie smolisty, taki jak nie lubię, tylko cedr. Zielone części tej rośliny. Patrzcie, w trakcie pędzlowania piana mi zgęstniała trochę. Ile czasu nabijałem ten pędzelek? Minutę? Chciałem trochę dłużej, ponieważ to mydło to jest pierwsze użycie, żeby dobrze nabić. Musi mocniej zwilgotnieć. Proszę. Piana coraz bardziej nabiera dobrych właściwości. Początkowo była szamponowa, teraz już jest bardziej taka zbliżona do wzorowej piany.
Proszę spojrzeć. Królewski Ogród Highgrove, czyli Wysoki Gaj. Dzisiaj będzie to golenie wyjątkowe. Czekałem też na kamisorii, aż będę mógł się ogolić. Kamisorii wkrótce wróci do właściciela, a ja z przyjemnością o, piana na podłodze. Sięgnę po nią. Muszę dobrze wytrzeć palce, jednak mydło jest konkretnie śliskie. Piana. A owijka w tej kamisorii, ta historyczna, jest gładka, więc nie chciałbym, żeby mi się tutaj coś ślizgało. Czerwony len. I taki zabytkowy, mam jedną taką brzytwę z takim młotkowaniem, jedną taką kamisorię z takim młotkowaniem na grzbiecie. Piękna. Przypomnijmy, kto był twórcą. Pan Tadanao. Pan Tadanao wykonał tą kamisorię. Zobaczmy, jak goli. Piękny, prosty blank. Ja wam powiem, że w kamisorii to jeśli chodzi o jakość, jest zawsze 100% jakości. Tutaj nie ma wadliwych modeli, chyba że są zniszczone z upływem czasu. I bardzo ładnie. A jeszcze chciałbym wam pokazać przy okazji czoło. Nie jest w ogóle zatępione. Jest ostre niesamowicie. Muszę uważać. Zarost tej zimy teraz mam wybitnie twardy. Ale też może ze względu na to, że mało piję wody, jakoś tak zapominam się nawadniać. Ale mimo to, patrzcie. Naprawdę czekałem na golenie kamisorii. Czekałem na tą chwilę, żeby się ogolić, a podobna kamisorii to była ta, którą goliłem się pierwszy raz. Trochę byłem w strachu, trochę trzęsły mi się ręce, ale ogoliłem się. Zapraszam do mojego pierwszego odcinka, jeśli chcecie zabrnąć ponad rok do tyłu na mój kanał. Od niej się zaczęło. Z takim dźwiękiem kamisorii ścina włosy. Zarost. Z takim właśnie chrupaniem. Ale to jest golenie naprawdę absolutnie delikatne. Uwierzcie mi. Super. Takie krótkie ruchy to jest golenie tym narzędziem japońskim. Już twarz jest gładka. Tutaj blank jest sztywny, on nie wibruje. Taki gruby blank.
nie ma prawa wibrować. I kształt kamisorii właśnie warunkuje takie golenie. Co mamy po zgarnięciu piany? O, poślizg wraca. Ja myślę, że jest bardzo dobry poślizg. Myślę, że do drugiego przejścia dodam jeszcze odrobinę wody, żeby tą pianę bardziej nawilżyć. Tak sobie chwytamy, jeśli chcemy się golić w ten sposób. Patrzcie, jakie to proste. W tym olejku wyraźnie czułem właśnie ten cyprys, cedr, cytrynę. Nieskomplikowany zapach, ale bardzo, naprawdę elegancki, przyjemny. Proszę bardzo. A tutaj z tej strony chwytamy dalej w ten sposób. Tak goliłem twarz, trzymając, tak. Ogoliłem sobie dotąd, tu wszystko. A tutaj nie muszę sięgać, tak, w ten sposób. Mogę sobie sięgnąć, obracam kamisorii i sobie przesuwam w ten sposób. Zobaczcie. Proszę. Kamisori to jest takie narzędzie, gdzie możemy, mówiąc kolokwialnie, pojechać od razu ostrzem w podwłos. Tak jak ja robię teraz. Napinamy skórę i się nie dzieje nic kompletnie złego. Tu mi już trochę podeschło. Nic się nie dzieje złego. Ale śliska piana. Gdybyśmy sobie pojechali, przesuwali brzytwą zachodnią od razu pod włos, to moglibyśmy sobie, przy nieumiejętnym posługiwaniu się, moglibyśmy sobie zrobić krzywdę. A przy kamisorii to jest raczej niemożliwe. Rozcieńczę nieco pianę. Dodałem trochę wody do węzełka. O, jak widzicie, ona się rozcieńczyła bardziej, ale przez to zwiększy się teraz poślizg. Potrójnie mielone mydło to starczy mi. Takie mydła wystarczają na wiele, wiele miesięcy golenia. Proszę. Zapach mydła jest naprawdę stonowany, bardzo delikatny. Bardzo, bardzo. Grafika użyczona przez króla. Nie byle co. Teraz przejście pod włos. Co jeszcze tutaj chciałem Wam pokazać w tej kamisorii, co też warte jest uwagi, to, słuchajcie, tylko ją spłuczę z piany, że zostało zachowane oryginalne czernienie blanku. Oryginalnie jest ciemny, widzicie? Tu oryginalna oksyda. To nie jest kamisorii wypucowana na lustro, tylko to jest właśnie kamisorii z zachowanym czarnym czernieniem z kuźni. Przejście pod włos. Chwytamy brzytwę.
w sposób intuicyjny. Tutaj nie trzeba używać w ogóle jakichś obliczeń, tylko proszę. I tak nawilżona piana jest jeszcze lepsza. Jak się spłukuje? Zostaje trochę na krawędzi tnącej. Jeszcze mógłbym rozcieńczyć bardziej to mydło. Nawet nie przeszkadzałoby. Proszę. Teraz już jest zarost konkretnie zmiękczony. Czuje się, że ta piana jest mięsista. Mówiąc obrazowo. Wcieram gąbkę. Naprawdę mięsista piana. Na gąbce nie zanika. Proszę. Precyzyjnie docięte baczki, nie ma problemu. Ucho jeszcze mam, nie ma strachu. O, ślisko jest. Palce mi jadą po skórze. Co ciekawego, jeszcze w tych brzytwach starszych tego typu, to są przedwojenne bądź okres powojenny, to w tej konstrukcji są różne konstrukcje. W tej konstrukcji zobaczcie pięta, jaka jest łagodna. Tutaj sobie piętą raczej krzywdy nie zrobimy. Widzicie? Przejście między tutaj ogonem a blankiem jest bardzo płynne, delikatne. Za to kolec jest trzeba uważać. No, jest bardzo ładnie. A teraz jadę pod włos. No to drugie pędzlowanie już bardzo zmiękczyło skórę. Już teraz czuję, jak mi wysuszona tą chłodną pogodą, już skóra już jest taka, jakby był na niej krem. Nie czuję szczypania. No trudno o szczypanie przy mydle, które jest mielone potrójnie. O, widzicie, i tutaj teraz pięta. Spójrzcie, mówiłem wcześniej o pięcie. Jadę przy uchu. Gdyby była bardziej wystająca, jak we współczesnych kamisorii, na przykład Iwasaki, to mógłbym sobie tutaj już piętą się tu skaleczyć, a tą raczej jest to niemożliwe. Baczek przycięty równiutko. Prostota. W tej prostocie tego narzędzia tkwi jego skuteczność i siła. Teraz obróciłem, trzymam tak. Widzicie? 2 palce, 3 palce. I policzki mam już gładziutkie. Potrójnie mielone mydło True Fit and Heal. Ostatnie przejście. Proszę, przyciskam mocniej i wyciskam z pędzla bez brudzenia drugiej ręki. Zawartość cały knot odda.
jeszcze zostało w środku. Zważywszy, że jest to pierwsze użycie takiego bardzo suchego mydła, to jest bardzo dobrze. Taka piana akurat jak ma być z dobrym poślizgiem, to nie jest wielka chmura, ale za to swoje zadanie spełnia należycie. Elegancko. Tutaj jadę z naciskiem bardziej napięte i krzywdy mi żadnej nie zrobi, bo jest łagodna. W kamisorii, zaleta kamisorii też jest taka, że ma krótsze ostrze. Nie zmierzyłem, jaka długość jest krawędzi tnącej, ale tu jest do 5 cm, 4,80, 48 mm, gdzieś tak około. No właśnie, nie zmierzyłem, mogłem zmierzyć. Mniejsza z tym. Krótkie ruchy, więc ryzyko zranienia się jest zbliżone do zerowego. Kochani. Proszę spojrzeć. Dobrze naciągamy skórę, to znaczy bez przesady, ale tak, żeby była przed krawędzią tnącą, żeby była naciągnięta, żeby nie była sfałdowana. Naciągamy skórę, z wyczuciem, nie musimy ciągnąć, nie wiadomo jak. Lekko naciągamy, widzicie? To jest nieduży ruch. I krótkie ruchy. Do przodu cofamy się i znowu atakujemy i znowu. Uwierzcie mi, że kamisorii się nie przegolicie. Nie ma takiej opcji. W stosunku może do innych sprzętów. To nie ma takiej możliwości, żeby się przegolić tym sprzętem. Za to patrzcie, możliwości chwytu jest mnóstwo. Proste narzędzie, które umożliwia mnogość różnych chwytów, jak komu pasuje. Proszę. Tak to wygląda. Czekałem na takie golenie parę dni. Kilka dni goliłem się brzytwami zachodnimi. Możliwe jest przesuwanie po skórze, mimo tego, że nie ma piany, jak najbardziej.
O, tak można wyczuć, gdzie jeszcze jest coś do poprawki. Po kamisorii zarost zasta mi najdłużej, ponieważ jest ścięty możliwie krótko. Dobra. Piękna. Jedna z ładniejszych kamisorii, jakie miałem w ręce. I do tego jeszcze w tak małym stopniu, opukałem ją, w tak małym stopniu jest zużyta. Tutaj strona omotę prawie w ogóle. Spójrzcie. Ura, grzbiet tak samo niewiele jest wytarty. Patrzcie, ile kanji. O czym one opowiadają? Co takiego mówią ważnego o tym narzędziu? Dobra. Po goleniu. Ale ślisko, kochani. Mógłbym zrezygnować z tego, co teraz użyję po goleniu, ale użyję. Bo charakterem nawiązuje do zapachu tego mydła. Chociaż jest to inny producent. O, proszę. 3-dniowy, więcej jak 3 dni, zarost. A, skóra nawilżona, super, ścięty. Bez krwi, bez podrażnień, przegoleń. Bardzo ładnie. Po goleniu to będzie balsam. Marcin, pozdrawiam. Woski balsam pro raso. Balsamo dopo rasatura aftershave balm wood and spice. Czyli nawiązuje charakterem do królewskiego ogrodu. Może nie jest tak ekskluzywny, ale już go wypróbowałem. Jest naprawdę bardzo dobrze działa na skórę. Kamfora, eukaliptus. Tu jest wyciąg z eukaliptusa, który lubię. Proszę, to taka... O, nie za dużo, ponieważ jest wydajny. Bardzo dobrze natłuszcza, nawilża skórę. Nawet za dużo dałem. Drzewno-eukaliptusowy zapach, ale jest mocno nawilżający. Za to wszystko, za to, że byliście ze mną te parę minut. Dziękuję za wszystkie przejawy dobroci z Waszej strony. Wy tworzycie kanał, ja tylko jestem tutaj małym trybikiem i z chęcią prezentuję kosmetyki, które mi wypożyczacie, bądź dostaję od Was w prezencie. Naprawdę bardzo dziękuję za wszystko. Za to, że tak mnie mocno wspomagacie. Przyjaciele, zobaczmy jeszcze, ile zostało w tym knocie mydła. Mydło wykorzystałem, jak widzieliście, dosyć gęste. Wykorzystałem, wyciskając z knota. Nie musiałem wcześniej wyciskać na rękę. Fajne mydło, fajna piana, ciągnąca się, jak widać, spójrzcie. Dobra rzecz. Truffit and Hill High Growth. Tymczasem zapraszam na kolejny odcinek. Będą następne ciekawe mydła użyczone przez Karola. Tymczasem do zobaczenia.